Kolejny Exploding Box, wykonany na urodziny dziewczynki. Chciałam zrobić trochę większy, ale wiecie, tu jest problem, że największy papier, jaki miałam, to też ze szkicownika i też miał 31 cm, więc nie mogłam go zrobić większego jak 10 na 10 na 10. Ale jakoś pomieściłam wszystko to, co chciałam. Papiery, to mam nadzieję, że Wam napiszę, podam jakie. Trochę miało być nie w różu, bo mama dzidziusia nie lubi różu. Ale co tam, prezent jest od babci, a babcia kocha róż, to co? I nie, ja jestem babcią. I teraz tak, dodałam trochę złotego, cienkiego, żeby się mieniło, więc po bokach mamy takie obrazki dziecięce w rameczce złotej i pomieszałam tu trochę papierów, rzeczywiście musiałam, tak jak ja. Z przodu mamy kokardeczkę i na górze mamy kwiatków kilka, koronkę i tekturkę Mały Cud. I to jest wszystko. Aha, no i kilka tutaj jetów. Papier, tak jak już Wam mówiłam, wspomniałam, tu będzie widać, to jest papier ze szkicownika, złap mi ostrość, w takie kropeczki, beżowy w kropeczki, nie jest taki mdły. I teraz chyba wszystko zepsułam. Będę naprawiała przy Was. Trudno, miałam nie machać. No i tu jest też kokardka, pręciki delikatne. I tu jest ten, ukrył się ten nasz mały cud. Tekturki z firmy skrapek.pl i tutaj wstawię Wam jak to wyglądało, jak kupiłam w opakowaniu. Wykorzystałam fotel, lampę stojącą, przewijak, szafę dwudrzwiową, łóżeczko, metryczkę chmurkę i ten napis na wierzchu Mały Cud. Kupiłam jeszcze i złożyłam kominek, ale już mi tutaj nie wszedł i tekturkę Welcome Baby, ale stwierdziłam, że polski napis będzie się nadawał lepiej. Co do tekturek z tej firmy, to powiem jedną rzecz, ale może na końcu tego filmu. A teraz przejdźmy, co my mamy tam w środku. Więc boks jak boks, otwieramy górę. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać, a to, co mi pospadało, to ja zaraz Wam powkładam. Otwieramy górę, dobra, unoszę i się rozkłada. No, jak widzicie, rozkłada się bardzo powoli. A to mi wyleciało. I to mi wyleciało. Dobra. Tu jeszcze jedna kaczuszka. No dobra, to jak zaczynamy, to Wam mówię. Boks miał imitować domek, pokoik dziecięcy. Taki dla dziewczynki. I na środku, niewklejony, mamy łóżeczko. Łóżeczko z karuzelą. I ta karuzela ma kaczuszki. Nie wiem, jak to Wam pokazać. Kaczuszki. O, widać kaczuszki? Widać kaczuszki. Teraz tak, włożyłam papier w słoniczki. W słoniki. I tutaj z pieniążków, pieniążki złożone na pół, jeszcze raz na pół, będą imitowały poduszkę, a złożone na pół i chyba jeszcze raz na pół, dobra, te będą w kwadracie, te w prostokącie, kołdereczkę. I tutaj będą przekazane pieniążki na nowy wózek dla Dzidzi. Teraz tak, odłożę może tą kołyskę z kaczuszkową karuzelą. I co my tutaj mamy? Podłoga. Może ja wezmę i Wam przysunę bliżej. A może będzie lepiej widać. O. I teraz tak. Podłoga jest zrobiona z papierów. I tutaj Wam już mówię. A więc podłoga
Te deseczki szare wykonane są z papierów UHK Galery Diamonds. Taka kolekcja szarych z ptakami, ale tutaj były właśnie te przepiękne deski, które mi, o tutaj są na obrazku, które mi tu właśnie bardzo pasowały, więc to są pierwsze papiery UHK Galery. I słuchajcie, kolekcja, która jest użyta na wierzchu pudełeczka i tutaj na boku wieczka oraz na kartach, które są podbite bordowym kartonem, takim 2 mm, milimetrowym. Więc kolejna kolekcja to jest kolekcja i ja Wam nie powiem, co to jest za kolekcja, bo ja już nie mam tego zapakowanego, jak było. Wy pewnie będziecie wiedzieć, to może mi napiszecie. Takie różane, trochę romantyczne, ale tu były przepiękne różyczki. O, to jest to, więc korzystałam z tych różyczek tutaj i takich, sprawdzę, czy jeszcze jest bloczek z napisami, ale już ich nie widzę, tego bloczka, już chyba zużyłam wszystko. Tak, to już zużyłam tutaj na te karty, ale nie powiem Wam, myślę, że też może Craft O'Clock, ale dajcie mi znać, jeśli wiecie, jaka to kolekcja, jeśli Was interesuje. No i teraz tak, po kolei na podłodze, tutaj mamy ruchome łóżeczko, nakleiłam stojącą lampę i przybliżmy to. I tu jest właśnie lampa. O, i jak to postawimy, i fotel przyklejony do ścianki i zrobiłam z resztki tekturki, które mi zostały ze składania mebelków, taką rameczkę wycięłam, zrobiłam obrazek. O, widać? No i teraz tutaj mamy jeszcze wklejony z jakiejś innej kolekcji wycięte miałam kwiatuszki szydełkowe. One imitują dywanik. Kurczę, jak Wam to pokazać? O, imituje dywanik pod fotelikiem i to jest pierwsza karta. Druga karta to jest szafa dwudrzwiowa na ubranka z szufladą, przepiękna. Trzecia karta też z dywanikiem, to jest przewijak i oczywiście przewijak stoi, no teraz tak to ta lampa mi zasłania, przewijak stoi na dywaniku, przewijak ma wklejony tutaj z takiej pasmenteryjnej wstążki śliniaczek i wklejona butelka, która już czeka, a zamiast obrazka tutaj kaboszon z małymi bucikami. Tak wygląda właśnie ściana z przewijakiem. I ostatnia ściana, tutaj nakleiłam te chmurki z datami, z datą urodzenia, wzrostem, może ja tak wezmę, o, data urodzenia, imię, godzina, wzrost, waga. I tak wygląda nasz pokój dziecięcy. Pokój dziecięcy dla maluszka z kołyską, w której będą ukryte pieniążki. I teraz pomyślałyśmy dla osoby, która to ode mnie weźmie, że fajnie, że jak ta dziewczynka za jakiś czas urośnie, będzie mogła sobie pokolorować ten domek po swojemu i zainspirować się do pokoiku dziecięcego dla lalek lub coś takiego, wiecie, to będzie taka fajna pamiąteczka. No tak jak widzicie, kominek jeszcze miałam kupiony, ale już ciasno by się tutaj bardzo zrobiło i tak wydaje mi się, że jakoś to tak fajnie powciskałam do środka i wyszedł fajny pokoik dziecięcy. Te elementy dywaników, obrazków troszeczkę tak fajnie dodają uroku. I tak nie chcę za bardzo mocno zamykać. Mam nadzieję, że ten boks przyniesie wiele radości, zaskoczy i będzie inspiracją do dalszych działań, do zabaw z lalkami. To była praca z marca. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich doznaniach technicznych
i nie tylko, z tekturkami Anemone ze sklepu scrap.pl. Dobrze mówię? Scrapek.pl. Kupiłam, jak widzicie, ich kilka. Wszystkie są z mebelkami dziecięcymi do pokoju dziecięcego, ponieważ robię Exploding Boxa i chciałam, aby ten Exploding Box wyglądał właśnie trochę jak pokój dziecięcy. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład ze złożeniem łóżeczka z karuzelą, z kaczuszkami nie miałam większych problemów. Patrząc się na te wykrojone tekturki, wiedziałam, że trzeba je po prostu wyciąć ładnie, złączyć ze sobą i skleić. Żadna filozofia. Naprawdę, to było proste. Tak samo jak prostą technicznie rzeczą było sklejenie lampki nocnej stojącej na podłodze. Problemy zaczęły się, kiedy zaczęłam sklejać fotele, szafy, przewijaki i kominek, którego tutaj w boksie już nie znajdziecie, bo mi się nie zmieścił. I przy kominku popełniłam największy błąd, ale po kolei. No i żeby już skleić inne meble, musiałam wchodzić na stronę scrapek.pl i patrzeć dokładnie, przyglądać się zdjęciu, które jest wystawione już z gotowym elementem sklejonym. I sprawdzałam, jak to wygląda i który element z którym mam skleić. Fajnie byłoby, gdyby taka prosta instrukcja, jak na przykład zdjęcie danej tekturki. Jeśli kupuję tekturkę łóżeczko, to chciałabym, żeby na opakowaniu było pokazane łóżeczko, żebym już nie musiała wchodzić na stronę i sprawdzać. Ja już nie mówię o takiej małej rozpisce, które elementy wcześniej z sobą skleić, a potem które dołożyć. No ale tego nie ma. Na wszystkich tekturkach Anemone są te same 3 rysunki. Niekoniecznie tego, co kupiliście. Trochę takie, no niefajne, ale... No i właśnie w kominku skleiłam i zostało mi 4 tekturki i się okazało, że są to tekturki, które wchodzą i tworzą jakby rusztowanie w kominku. No, już tego nie wkleję.